Dziś sprawdzimy, co dzieje się na budowach mieszkań. Widzimy też, że liczba rozpoczynanych budów w skali miesiąca załamała się gdzieś. Ten udział deweloperów w tym roku, od początku roku, padł. W poprzednim roku, jeżeli ja mam tyle płacić za mieszkanie, na przykład 80 metrów, to może buduję sobie 120 czy tam 150-metrowy dom. Gdyby nagle rozpoczęli budowy mieszkań, potem się okazało, że nie ma chętnych. Dodam też, że w mediach widziałem jakieś artykuły, no można powiedzieć chyba obliczone na sensację. Nie opłaca się teraz budować mieszkań, bo sytuacja w materiałach budowlanych jest niepewna. No to ja się pytam, kiedy był taki czas, że ta sytuacja była pewna? Witajcie. Dziś sprawdzimy, co dzieje się na budowach mieszkań. A to, co się dzieje dziś na budowach mieszkań, przekłada się na to, w czym będziemy jutro mieszkać. Mieszkań już prawdopodobnie w Polsce mamy ponad 16 milionów. Dlaczego mówię prawdopodobnie? No bo do tej granicy 6 milionów zbliżyliśmy się mocno pod koniec 2024 roku i sądzę, że już dziś przekroczyliśmy tę barierę 16 milionów mieszkań. To jest jakaś taka pozytywna informacja. Mieszkań mamy coraz więcej, różnej oczywiście jakości. A jak wygląda ruch na budowach? O tym będzie w tej audycji. I w ogóle, jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, trendy, zmiany prawa, no to zachęcam, subskrybuj ten kanał, bo tutaj podajemy zawsze takie świeże wiadomości. Przypominam, że na stronie cement24.pl znajdziecie szkolenia z obrotu nieruchomościami. Wszystkich, którzy chcą zajmować się tym tematem, zachęcam do tych szkoleń. Wiedzy nigdy za mało. No, również dziękuję wszystkim, którzy wspierają nas, czy to na Patronite, czy na YouTube. A jeśli Wam się podoba nasza audycja, no to oczywiście też publikujcie, udostępniajcie w mediach. Dzięki temu zdobywamy większy krąg widzów, a Wy w komentarzach często dzielicie się bardzo ciekawymi informacjami o rynku, więc uczymy się wzajemnie. Mam prośbę tylko, żebyście w tych komentarzach zawsze pisali, o jakim rynku nieruchomości piszecie. Nie piszcie u mnie, tylko piszcie u mnie w Krakowie, u mnie w Kielcach, u mnie w Warszawie, u mnie gdziekolwiek. Taka informacja z podaniem miejsca ma naprawdę sens. No i co się dzieje na budowach u nas w tej chwili? Dane według GUS-u za sierpień. Co się stało? Podam za chwilę, ale też taki na początku rys historyczny. Rys historyczny polega na tym, że nasze budownictwo ostatnio mocno ruszyło. Ostatnio to znaczy ponad rok temu. W zeszłym roku, na przełomie 2023 i 2024, mieliśmy duże ożywienie u deweloperów. No, bo te ich nadzieje na nowych klientów rozbudził najpierw program Bezpieczny Kredyt 2%, a potem nadzieje i obietnice już obecnego rządu, że wprowadzi kolejny program dotowanego kredytu. No, niestety albo stety, zależy jak dla kogo, te obietnice pozostały tylko obietnicami. No to wobec tego deweloperzy uznali po jakimś czasie, że tego programu nie będzie. I co się stało na budowach? Nie będziemy się koncentrowali na liczbie oddanych mieszkań do użytkowania. Mamy spadek ponad 3% w tym roku, ale dlaczego nie będziemy o tym mówili? Bo te mieszkania oddane do użytkowania, one już były i często zostały już sprzedane na etapie budowy, więc one wpływu na rynek i na przyszłość rynku wielkiego nie mają. Większe znaczenie mają na przykład budowy rozpoczęte. I na tym wykresie widzicie taką linię czerwoną i słupki. Słupki pokazują narastająco liczbę rozpoczętych mieszkań w danym roku od stycznia do grudnia w każdym roku, a słupek zielony dla Waszego ułatwienia pokazuje po prostu czerwiec, żebyście mogli sobie wyznaczyć, kiedy ta połowa roku nastąpiła. Natomiast linia czerwona są to mieszkania, których budowę rozpoczęto w danym miesiącu. No i jak się na to spojrzymy,
to szybko zauważymy, że jednak jesteśmy poniżej wyników budowy mieszkań za cały rok, poniżej tego, co zaczęło się w roku 2024. Można powiedzieć, że jesteśmy na pewno lepiej niż 2023, ale już co do pozostałych lat, no to można mieć spore wątpliwości, czy nie jesteśmy na poziomach niższych. Widzimy też, że liczba rozpoczynanych budów w skali miesiąca załamała się gdzieś w końcówce zeszłego roku, potem nastąpiło lekkie odbicie i potem znowu taki w zasadzie można powiedzieć zjazd, no i tak jesteśmy poniżej poziomów zeszłego roku. Warto też przyjrzeć się temu wykresowi, na którym widzicie udział danej formy budownictwa w ogólnej liczbie rozpoczynanych budów. Siłą rzeczy oczywiście te dane są za rok 2025 tylko do sierpnia, no bo nie mamy danych jeszcze za wrzesień, wrzesień się nie skończył. I co tutaj widzimy? Linia czerwona jest to udział tych mieszkań budowanych na sprzedaż lub na wynajem. Ta linia na dole, taka pełzająca zielona, to są różnego typu, powiedzmy, budownictwo komunalne, spółdzielcze, no takie inne niż to, o którym powiedziałem wcześniej. A ta niebieska linia to jest linia pokazująca aktywność osób indywidualnych, które budują mieszkania. To najczęściej są zresztą domy, no bo w tej statystyce trzeba pamiętać, że dom to jest też mieszkanie według GUS-u, a w zasadzie to jest lokal, bo w domu jednorodzinnym na przykład mogą być 2 lokale mieszkalne. Przypominam, taka jest definicja, więc no, to są lokale, niekoniecznie domy. I co widzimy? Widać rzecz pewną charakterystyczną. W 2025 roku, po wielu latach takiego wyraźnego wzrostu budownictwa, udziału w budowie budownictwa tego na sprzedaż, na wynajem, najczęściej wielorodzinnego, ale nie tylko, realizowanego w największej liczbie przez deweloperów, to mamy sytuację, w której ten udział deweloperów w tym roku, od początku roku, spadł. W poprzednim roku wynik za cały rok ponad 65%, a w tym roku ten wynik to jest już 60,44%. Natomiast odbiło się o niemal 5% w tej ogólnej liczbie wzrosło budownictwo indywidualne. Dlaczego tak się stało? No po prostu deweloperzy są dość ostrożni. Zaraz przejdziemy do też pozwoleń, zobaczycie jak są pozwolenia brane, ale deweloperzy są generalnie dość ostrożni, nie wiedzą, nie są pewni, czy będą mieli nabywców na tę nową strukturę, którą wybudują, więc w jaki sposób trzymali się z budowami, z pomysłami na budowę, a w ogóle u nas trzeba pamiętać, że zanim pomyślimy o budowie, zanim uzyskamy pozwolenie i zanim rozpoczniemy budowę, to często mija 2-3 lata. To jest tak długi proces, tak bywa. Sama budowa w budynku wielorodzinnego, w tej takiej strukturze typowo deweloperskiej, trwa około 2 lat. Od rozpoczęcia do oddania lokali do użytkowania to jest przeciętna. Niektórzy dłużej budują. Albo mogą krócej też jacyś ekspresowcy. W budownictwie indywidualnym, jeżeli chodzi o domy jednorodzinne, jest to zazwyczaj około 4 lat. To też trzeba o tym pamiętać. Papierologia po prostu decyduje. Natomiast też trzeba zauważyć, że rok w zasadzie już 2024 i rok 2025 to był okres taki, czy jest w zasadzie okres, to nadal trwa, uspokojenia na rynku materiałów budowlanych. Ceny przestały już tak wariować. Nie ma tych jakichś ogromnych skoków, które były na przykład w epoce COVID-u, czy tuż po COVID-zie, czy też w okresie napaści, tej rozpoczęcia tej sytuacji, która się dzieje na Ukrainie. No i ta sytuacja, ta taka większa pewność
zachęciła wiele osób do rozpoczęcia budowy własnego domu. Do tego dołożyło się to, że zmienia się prawo zagospodarowania przestrzennego, wchodzą przepisy o planach ogólnych. Niektóre tereny mogą stracić możliwość otrzymania decyzji o warunkach zabudowy, więc niektórzy stwierdzili, no dobrze, to my po prostu uzyskajmy pozwolenie, a może nawet zacznijmy budowę, skoro już mamy to pozwolenie i ruszajmy z tą budową. A trzecim powodem, dla którego ruszyło budownictwo indywidualne i wiele osób zdecydowało się na taki krok, jest to, że po prostu w wielu miastach mieszkania, czy to z rynku pierwotnego, te deweloperskie, czy też mieszkania na rynku wtórnym osiągnęły już takie ceny, że wiele osób uznało, no dobrze, to jeżeli ja mam tyle płacić za mieszkanie, na przykład 80 metrów, to może buduję sobie 120 czy tam 150-metrowy dom pod miastem, pod tą miejscowością albo na obrzeżach tej miejscowości. Będę miał jakąś działkę, może mój samochód będzie parkował czy to w garażu, czy na podjeździe, ale będzie parkował u mnie i w ogóle nam się będzie żyło fajniej, bo no jeżeli cena mieszkania jest taka jak cena tego domu, albo nawet czasami wyższa, albo bardzo zbliżona, trochę niższa, ale bardzo zbliżona, no to nic dziwnego, że wiele osób podejmuje decyzję o rozpoczęciu budowy domu. Jedni, jak mają dobre dochody, no to starają się to budować ze swoich bieżących dochodów, może mieli jakieś pieniądze odłożone, inni posługują się kredytem i jak rozciągają tą budowę w czasie, no to realizują to swoje zamierzenie, tym bardziej, że nadal w Polsce jest taki system budowania, że ci, którzy budują, nie zatrudniają jakiejś, bardzo rzadko zatrudniają ekipę, która im wybuduje ten dom od początku do końca, z jakimś ogólnym nadzorem. Bardzo często po prostu oni sami prowadzą nadzór, można powiedzieć, nie taki formalny, tylko nadzór nad postępami tej budowy, no i zatrudniają kolejne ekipy, kolejnych wykonawców do kolejnych etapów, a część prac nawet wykonują sami, mimo że na przykład są lekarzem, informatykiem, czy jakimś tam innym zawodem, bo też takie zachowania obserwujemy. Dla porządku rzućmy jeszcze okiem na wykres prezentujący liczbę mieszkań, na których budowę wydano pozwolenie lub których budowę zgłoszono. No to jest analogicznie jak ten pierwszy wykres dotyczący rozpoczętych budów. Kolumny znowu to oznaczają narastająco wydawane pozwolenia w ciągu jakiegoś roku, a ta linia łamana to są wydawane pozwolenia miesięcznie. No i tak trzeba powiedzieć, że z tymi pozwoleniami, no to oprócz takiego wyskoku gdzieś tam lipcowego w tym roku, to począwszy od marca mamy taki generalny kierunek zjazdowy. W sierpniu też sytuacja wróciła, można powiedzieć, do normy. Ten lipcowy wyskok był takim wyskokiem jednomiesięcznym. A jak to wygląda w tabelach GUS-u? No, pierwsze to spójrzmy na tabelę, gdzie jest znowu prezentowana liczba wydanych pozwoleń. No i możemy zobaczyć, że budownictwo indywidualne wzrost prawie o 7%, niecałe 7% w stosunku do tego, co wybudowano w pierwszych 8 miesiącach roku ubiegłego. Natomiast w tym budownictwie przeznaczonym na sprzedaż i wynajem, no to prawie 25% spadek. Mamy tylko 75,5% tego, co było w pierwszych 8 miesiącach ubiegłego roku. To jest bardzo duży spadek, 1/4. Zobaczycie też tutaj takie liczby 160% budownictwo spółdzielcze, ale spójrzcie się, to tylko 333 mieszkania. W budownictwie komunalnym 149,9%, ale to znów tylko 1844 mieszkania. No i w tym społecznym czynszowym spadek niewielki, niecałe 4%, a to
3473 mieszkania. Specjalnie podałem te liczby, bo zobaczcie, że to budownictwo przeznaczone na sprzedaż i wynajem wyraźnie dominuje. Ponad 104 tysiące. I jeżeli tam następuje spadek o 25% w przybliżeniu, to jest już duży spadek w ilości mieszkań. O tym warto pamiętać. A w liczbie mieszkań, których budowę rozpoczęto, sytuacja wygląda dość podobnie. Może troszeczkę lepiej, bo to budownictwo przeznaczone na sprzedaż i na wynajem notuje tylko w przybliżeniu 16% spadek. W pozwoleniach było 25% prawie, a tu jest tylko 16%. 16% to nadal dużo, ale no, ładniej to wygląda niż 25% spadku. Jeśli chodzi o mieszkania, których budowę rozpoczęto w budownictwie indywidualnym, no to tu już taki niewielki wzrost, troszeczkę więcej, ponad 1% w stosunku do pierwszych 8 miesięcy roku ubiegłego. Natomiast w spółdzielniach 41% tego, co wykonano w zeszłym roku. Komunalnych znowu 166, ale ta liczba jest mała, 719. I w budownictwie czynszowym mamy 97%, czyli praktycznie taki dość zbliżony poziom tego, co było w zeszłym roku, ale to jest 1761 mieszkań. Ogółem można powiedzieć, że w Polsce prawie o 10% spadła liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w pierwszych 8 miesiącach tego roku w porównaniu z pierwszymi 8 miesiącami roku ubiegłego. Cóż to oznacza dla rynku nieruchomości mieszkalnych, dla mieszkań, dla cen naszych mieszkań? To zależy, jak długo będzie trwała ta sytuacja tego spadku. Czy ten spadek i to powstrzymywanie nowych budów będzie trwało jeszcze przez kolejne miesiące, przez wiele miesięcy, czy też nastąpi jakieś odbicie i zdecydowany wzrost liczby budowanych mieszkań. Jeżeli ten trend będzie utrzymywał się dłużej, ten spadek będzie trwał dłużej, no to wiadomo, że zwiększy się konkurencja o mieszkania, zwłaszcza jeżeli dzięki spadającej inflacji nastąpią obniżki stóp procentowych i pójdą za nimi w ślad obniżki oprocentowania kredytów, zwiększy się, będą rosły nadal nasze zarobki, rosły szybciej niż inflacja, bo na razie one rosną szybciej. Możecie spojrzeć się na ten wykres, gdzie przedstawiam inflację, gdzie przedstawiam też zmianę zarobków rok do roku i ta czerwona kreska oznacza zmianę mediany wynagrodzeń. Zarobki prezentuje zmianę zarobków w sektorze przedsiębiorstw. Ta mediana jest taka krótka czerwona kreska tylko dlatego, że po prostu te dane są tak krótko zbierane, podawane i na razie mamy do czynienia z podaniem mediany wynagrodzeń za marzec. Dlatego mogłem tylko takie dane zebrać. W przyszłości ten wykres i ta kreska mediany będzie na pewno rosła. Ale też widać, że ze spadającą inflacją spadają wzrosty naszych zarobków, a nadal wyprzedzają zresztą inflację. I tutaj są zdania podzielone. Jedni twierdzą, że oczywiście koszyk inflacyjny jest zmanipulowany, a rzeczywiste koszty życia są inne i bardziej rosną, bo to, co jest w koszyku inflacyjnym, niedokładnie uwzględnia nasze koszty. Ja szanuję takie opinie i nawet je rozumiem, bo na pewno są ludzie, dla których pewne koszty są większym udziałem w ich dochodzie i po prostu oni mogą odczuwać, że wskazania, to co pokazuje GUS na temat inflacji jest nieadekwatne do ich prywatnych odczuć. Są też ludzie, którzy mogą to odczuwać całkiem inaczej. Średnia to średnia, statystyka to zawsze jest jakieś wielkie kłamstwo. W każdym razie, biorąc pod uwagę te dane o zarobkach, o inflacji,
i mając nadzieję na zmianę oprocentowania kredytów mieszkaniowych, można dojść do wniosku, że może nastąpić okres, w którym nastąpi większe zainteresowanie tymi mieszkaniami. Tym bardziej zresztą, że na razie trzeba powiedzieć, ceny u deweloperów, w ogóle ceny na rynku wtórnym również, bo ten rynek też jest istotny. W wielu miastach i tak średnio w Polsce one się ustabilizowały. Pokazywałem Wam zresztą jakieś poprzednie wykresy, gdzie widać wyraźnie, że jedne miasta idą w górę w czasie, gdy inne idą w dół, ale to już urok rynków lokalnych. A zatem, jeżeli to budownictwo będzie nadal hamowało, a nastąpi poprawa naszych możliwości finansowych, no to nadal ludzie chcą gdzieś mieszkać, nadal wiele osób jest zainteresowanych mieszkaniem i możemy mieć do czynienia z jakimś większym lub mniejszym odbiciem w cenach mieszkań. No nie jest to pewne, bo równie dobrze może okazać się, że nagle deweloperzy złapią wiatr w żagle i postanowią ruszyć z nowymi budowami, chociaż jak sądzę, przynajmniej na razie mają na tyle już wybudowanych mieszkań, że podejmować będą te decyzje ostrożnie. Tę ostrożność widać właśnie z tych danych. Oni po prostu byliby w złej sytuacji, gdyby nagle rozpoczęli budowy mieszkań, potem się okazało, że nie ma chętnych. No, deweloperowi pożytku nie przynosi to, że wybudował blok, a mieszkania stoją puste. Niektórzy z nich mają doświadczenia na przykład z przełomu wieków, z samego początku, z pierwszych lat 2000, od okresu od 2000 do 2003 mniej więcej, to jest te lata, który był dla nich bardzo trudnym okresem. Załamanie popytu nagłe, a ich duża podaż wcześniej wybudowanie swojej ilości mieszkań powodowało, że oni mieli budynki, które po prostu latami były niezasiedlone, albo przynajmniej były niezasiedlone w większej części. To powodowało, że musieli te budynki ogrzewać, wydawać różne pieniądze. Połowa ludzi mieszkała w jakichś mieszkaniach losowo kupionych, a reszta była niezamieszkała. Nie zarabiali na tym, tracili. Po prostu teraz chcą, uczeni tamtym doświadczeniem, zachować pewną ostrożność. Zatem impulsem do budowania będzie dopiero to, kiedy deweloperzy stwierdzą, aha, sytuacja się ustabilizowała, wiemy co będzie, chcemy budować. Może nie ma jakichś programów rządowych z dopłatami do mieszkań, ale sytuacja jest na tyle stabilna, przewidujemy, że ludzie będą chętnie kupowali mieszkania, bo faktycznie ich sytuacja majątkowa się poprawia, kredyty tanieją, no to możemy ruszać z budowami. Jak widzicie, każdy kij ma dwa końce, ale tak jest zawsze w każdej sytuacji. Dodam też, że w mediach widziałem jakieś artykuły, no można powiedzieć chyba obliczone na sensację. Nie opłaca się teraz budować mieszkań, bo sytuacja w materiałach budowlanych jest niepewna. No to ja się pytam, kiedy był taki czas, że ta sytuacja była pewna? Jak powiedziałem wcześniej w filmie, przeciętnie budowa domu jednorodzinnego trwa około 4 lat. Czy można przewidzieć, co się wydarzy w ciągu 4 lat? Weźcie sobie taki okres od roku 2000 do 2004. Czy można było przewidzieć, co się wtedy wydarzy i jak zmieniały się ceny? Przecież był taki moment, kiedy ceny stali zbrojeniowej z około 3000 z kawałkiem za tonę poszybowały na ponad 9000, a potem spadły. Był okres, kiedy nagle styropian drożał, nie wiem, już nie pamiętam w tej chwili, ale to chyba 4-krotnie. Możecie mnie poprawić, ale po prostu no, to były jakieś ogromne wzrosty, a potem te ceny spadły. Były takie zwariowane sytuacje. Czy dzisiaj możemy przewidzieć, mamy już prawie 2026 rok, co się wydarzy do 2030? No może ktoś z Was ma szklaną kulę i może przyszłość przewidzieć. Ja nie potrafię. Po prostu
trzeba przyjąć, że każde działanie nasze jest obarczone jakimś ryzykiem. Jeżeli zaczynamy budowę domu jednorodzinnego, no to przez 4 lata będziemy ryzykowali tym, że koszty się mogą zmienić, że się zmieni sytuacja jakaś. No to może jak się zmieni, no to wydłużymy tą budowę. Nie będziemy budowali przez 4 lata, tylko przez 5 albo 6, bo na przykład przeczekamy jakieś 2 lata fatalnej sytuacji, tak jak to było zresztą w latach ubiegłych. Będziemy dostosowywali swoje zachowanie do tego, co się dzieje. Więc dzisiaj straszenie i pisanie artykułu budownictwo indywidualne jest ryzykowne. Ale bo ceny materiałów się mogą zmieniać. Przecież te ceny materiałów również dotykają budownictwo nieindywidualne, tych deweloperów. No to też jest ryzykowne. I nawet bym powiedział pewnie bardziej niż to budownictwo indywidualne, bo deweloper sobie na to przeczekiwanie złych czasów no nie bardzo w sposób łatwy może pozwolić sobie, bo jest związany jakimiś umowami. To z bankami, czy ze swoimi klientami, którymi na bieżąco podpisuje te umowy deweloperskie. Tak więc bez ryzykowania nie pijemy szampana. Ja zachęcam tych wszystkich, którzy chcą mieć własny dom i chcą budować się indywidualnie, żeby niekoniecznie słuchali takich artykułów, tylko po prostu podejmowali decyzje według oceny własnej sytuacji majątkowej, własnych możliwości, własnych perspektyw. No i też wiedzieli przy tym to, co powiedziałem. Każda decyzja inwestycyjna, każda decyzja o budowie czegoś obarczona jest jakimś ryzykiem. No ale cóż, jak powiedziałem, bez ryzyka nie ma zabawy. Zapraszam Was wszystkich do subskrybowania tego kanału, do pisania nam w komentarzach opinii, co się dzieje według Was na Waszym rynku nieruchomości. Podawajcie lokalizację. Zachęcam też do wchodzenia na stronę symen24.pl, gdzie macie kursy obrotu nieruchomościami. A wszystkim naszym patronom, wszystkim, którzy nas wspierają, czy to na Patronite, czy na YouTube, serdecznie dziękuję. Cześć, trzymajcie się.